pierwszej części relacji z budowy modelu samochodu Dodge Charger zajmiemy się silnikiem Magnum 440. Skleimy i pomalujemy cały blok silnika wraz ze skrzynią biegów i kilkoma innymi elementami. Będzie też kilka słów o farbach metalicznych. Z tej strony Tomek ze sklepu Actom. Witam i zapraszam. Na początku prześledzimy kilka pierwszych punktów instrukcji, która, jak to zwykle w modelach samochodów bywa, zaczyna się właśnie od montażu silnika. Oczywiście o ile tylko jest on w modelu odwzorowany. W punkcie pierwszym mamy skrzynię biegów wraz ze sprzęgłem. Obudowy skrzyni biegów były wykonane z aluminium i dlatego też instrukcja wskazuje nam właśnie kolor aluminiowy do pomalowania tej części. Ten element będziemy malować osobno, niezależnie od bloku silnika. Bloki silnika V8 z tamtego okresu były to odlewy żeliwne, dlatego też musiały one być zabezpieczone farbą antykorozyjną. Silniki te są zawsze kolorowe. Każdy z producentów miał przyjętych kilka charakterystycznych kolorów. W przypadku silników koncernu Chrysler wśród silników chemii dominował kolor pomarańczowy, natomiast silniki Magnum, były to już silniki innego typu, malowano na kolor turkusowy lub niebieski. Ja wybrałem ten ostatni, ale o tym jeszcze za chwilę. Wróćmy do instrukcji. W punkcie drugim mamy właśnie blok silnika oraz miskę olejową. W punkcie trzecim montowane są głowice oraz górna obudowa silnika. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na kolejność montażu. Najpierw przyklejamy obudowę, a dopiero potem głowicę. Co ciekawe, to przy składaniu prawdziwego silnika kolejność jest odwrotna, a więc nawet jeśli ktoś z Was na co dzień robi remonty silników V8, to przy sklejaniu modelu warto jednak zajrzeć do instrukcji. Punkt czwarty to już montaż skrzyni do bloku silnika oraz pokryw zaworów, na których z jednej strony mamy korek wlewu oleju, a z drugiej zaworek systemu wentylacyjnego silnika i te dwa detale będą pomalowane na czarno. Z przyklejaniem skrzyni biegów do silnika jednak się wstrzymam na chwilę, ponieważ w punkcie piątym musimy wkleić jeszcze na górze układ dolotowy oraz przednią część bloku silnika wraz z pompą wody. Wszystkie te elementy będą pomalowane na taki sam kolor. Za wyjątkiem jedynie obudowy pompy paliwa, która znajduje się na tym frontowym elemencie. Zgodnie z tym, co sugeruje instrukcja, pomaluję ten drobiazg na czarno. Punkt szósty instrukcji to już montaż pompy oleju wraz z filtrem oraz rozrusznik montowany tutaj na połączeniu skrzyni biegów z silnikiem. Następnie mamy montaż kolektorów wydechowych i w punkcie 8 mamy jeszcze cewkę zapłonową oraz gaźnik wraz z filtrem powietrza. Gaźnik z filtrem zostawię jednak już na następny odcinek. Dzisiaj skupimy się na wykonaniu tych pierwszych 7 punktów. Wycinam z ramek połówki skrzyni biegów, usuwam nadmiar plastiku i sklejam je ze sobą. Podobnie z połówkami bloku silnika. Po wyschnięciu kleju wyrównuję miejsca klejenia, ponieważ w rzeczywistości obudowa skrzyni oraz blok silnika były odlewami jednolitymi, nie składały się z dwóch połówek, tak jak tutaj. Warto też sprawdzić, czy te dwa elementy dobrze do siebie pasują i w razie potrzeby odpowiednio je doszlifować, żeby nie było tutaj jakiejś dużej szpary pomiędzy skrzynią a silnikiem. Następnie przyklejam górną obudowę silnika, głowicę oraz układ dolotowy i przednią część bloku z pompami wody i paliwa. Silnik jest odwzorowany całkiem dobrze. Niewielka ilość szpachlówki jednak będzie potrzebna. Przy górnej obudowie są małe problemy z dopasowaniem elementów. Tam, gdzie jest to potrzebne, nakładam szpachlówkę na widoczne ubytki i nadmiar usuwam przy pomocy wacika
zwilżonego lakiertinerem. Do pomalowania silnika wybrałem farbę firmy Model Master. Jest to błyszcząca emalia olejna w kolorze Chrysler Engine Blue. Rozcieńczam ją w proporcji 1:1. Rzadko używam farb Model Master i nie mam oryginalnego rozcieńczalnika, ale mam już sprawdzone, że te farby dobrze dogadują się z rozcieńczalnikiem Hambrola. Z uwagi, że jest to emalia olejna, to nie ma konieczności używania podkładu. I tak rozcieńczoną farbę nakładam na cały element aerografem. 2 warstwy farby w odstępach około 15 minut. Tak pomalowany silnik trzeba zostawić na co najmniej 24 godziny, a najlepiej nawet na kilka dni. To jest niestety minus tych farb, że one bardzo długo się utwardzają. Skrzynię biegów pomalowałem podkładem i dla pewności jeszcze raz przeszlifowałem miejsce klejenia na całej długości. Na białym plastiku trudno wychwycić wszelkie niedoskonałości. Jest to chyba najgorszy możliwy kolor do pracy, dlatego części, co do których nie mamy pewności, warto pomalować podkładem lub po prostu pracować z nimi 2 razy bardziej uważnie. Jakichś drobnych wad tworzywa na białym plastiku nie widać. Skrzynie biegów oraz kolektory wydechowe postanowiłem pomalować farbami metalicznymi Vallejo Metal Color. Mam tutaj kolory Dark Aluminium na skrzynię oraz Exhaust Manifold na kolektory. Użyję jej prawdopodobnie też do pomalowania całego układu wydechowego. Farby metaliczne, takie jak te, należy nakładać na powierzchnię wcześniej pomalowaną już czarnym błyszczącym podkładem. W przypadku metalizerów akrylowych, takich jak te, powinien to być podkład akrylowy. Vallejo oczywiście ma w ofercie taki czarny, błyszczący podkład, ale bez problemów można go zastąpić na przykład farbą Tamiya X1. Od razu dodam, że jeżeli korzystamy z metalizerów na bazie emali olejnych, takich jak na przykład Alclad lub Extreme Metal z firmy AK Interactive, są to też bardzo dobre i popularne ostatnio metalizery, to w przypadku tych metalizerów jako podkładu używamy czarnej, błyszczącej emali olejnej lub też specjalnego podkładu zalecanego przez producenta. Po wstępnym wyschnięciu czarnej farby podkładowej, w zupełności wystarczy na to 20 minut, nakładam już farbę metaliczną. Farby te nie wymagają już żadnego rozcieńczania. Po dokładnym wymieszaniu aplikujemy je prosto do aerografu. Metalizery tego typu tworzą na powierzchni bardzo cienką warstwę i zastosowanie odpowiedniego podkładu jest bardzo istotne, ponieważ jeżeli warstwa farby pod metalizerem byłaby matowa, to częściowo przełoży się to na efekt końcowy. Natomiast całkowity brak podkładu spowodowałby praktycznie zerową odporność takiej farby, na przykład na maskowanie. Chodzi o to, że grubość farby, grubość powłoki takiej metalicznej tego typu jest bardzo cienka, dużo cieńsza od farb standardowych. To, co odróżnia metalizery tego typu od zwykłych farb metalicznych, to właśnie ta widoczna jednolita powierzchnia. W zwykłych farbach cząsteczki pigmentów są dużo większe, a tutaj mamy taką równomierną strukturę imitującą metal. Może tutaj nie widać tego tak dobrze, bo dopiero teraz po nałożeniu farby możemy zauważyć taką fakturę na powierzchni właśnie skrzyni biegów. Ma to imitować w założeniu prawdopodobnie strukturę powierzchni odlewanej. Przechodzimy dalej do drobniejszych elementów. Mam tutaj pompę oleju wraz z filtrem.
Filtr pomaluję na biało farbą Tamiya X2. Po wyschnięciu farby maskuję sam filtr i resztę elementu, czyli samą pompę oleju, maluję na czarno półmatową farbą X18. Przy okazji maluję też tą samą farbą rozrusznik i cewkę zapłonową. Teraz wracamy do bloku silnika. Farba schła przez 2 dni i można się już tym elementem zająć bez obaw o uszkodzenie. Po obu stronach bloku mamy po 3 otwory, które w rzeczywistości stanowiły wzmocnienia dla form w trakcie wykonywania odlewu bloku silnika. Te otwory były potem zakrywane mosiężnymi zaślepkami, dlatego też pomalujemy te miejsca farbą metaliczną w kolorze mosiądzu. Równie dobrze można użyć farby złotej. Ja mam akurat farbę właśnie w kolorze mosiądzu firmy Mister Color. W modelu tego silnika pominięte zostały całkowicie świece zapłonowe, które powinny znajdować się w głowicach. Nawiercam po 4 otwory wiertłem o średnicy 0,5 mm. Będą to gniazda dla świec. Same świece też są w planach. Na razie wykonałem testowo tylko jedną, ale w następnym odcinku wykonam resztę i pokażę Wam, jak je zrobić. Przy okazji zrobię też oczywiście przewody zapłonowe, które będą biegły od rozdzielacza zapłonu do każdej ze świec. Teraz jeszcze maluję farbą w kolorze Dark Aluminium obejmę cewki zapłonowej. Na czarno maluję korek oleju i z drugiej strony zaworek powietrzny oraz przy okazji ten fragment pompy paliwa. Pora na montaż wszystkich części. Klejem cyjanoakrylowym przyklejam do bloku silnika skrzynię biegów. W tym miejscu znaleźć powinien się rozrusznik. A z przodu montujemy pompę oleju wraz z filtrem. Na górze silnika ląduje cewka zapłonowa. Na koniec przyklejam kolektory wydechowe. Tutaj miałem trochę szczęścia, bo nie przymierzałem ich wcześniej przy nawiercaniu otworów dla świec, ale okazało się, że wszystko pasuje i świece będzie można bez problemu zamontować. Tak się prezentuje silnik Chargera na tą chwilę. W następnym odcinku, tak jak już mówiłem, zajmiemy się świecami i układem zapłonowym. Pokażę też, jak usunąć chrom z gotowych elementów. Niestety Rewel zdecydował się zrobić chromowany gaźnik i alternator, co moim zdaniem nie do końca będzie pasować do tego silnika. Także jeszcze trochę zabawy w mechanika przed nami. Na dzisiaj już się żegnam i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!